filmie dowiemy się, w jaki sposób tworzyć jedno z rodzajów ćwiczeń H5P, a mianowicie przeciągnij i upuść. Na czym to ćwiczenie może polegać? Mamy tutaj dwa przykłady takiego ćwiczenia. Pierwszy z nich to jest owoce i warzywa. Czyli jak widać mamy ilustrację, na której znajdują się zdjęcia różnych owoców i warzyw i na dole mamy opisy, które musimy przeciągnąć w odpowiednie miejsca na ilustracji. Oczywiście czasami może się zdarzyć, że popełnimy jakiś błąd. I w momencie, kiedy wszystkie etykiety już umieścimy na właściwych miejscach, klikamy sprawdź i się dowiadujemy, co jest dobrze, co źle. To jest zastosowanie ćwiczenia przeciągnij i upuść do sprawdzania wiedzy, czy właściwie do samosprawdzania się przez studenta. Natomiast drugą opcją wykorzystania tego ćwiczenia jest opcja ucząca, czyli taka opcja, gdzie nie sprawdzamy, czy uczeń wie, jak coś zrobić, tylko próbujemy go nauczyć. I tutaj mamy przykład takiego właśnie ćwiczenia uczącego układu figur na szachownicy. Dlaczego uczące? Ponieważ w tym przypadku nie ma takiej możliwości, żeby student umieścił jakąś figurę w niewłaściwym miejscu. O ile w poprzednim ćwiczeniu mogło się zdarzyć, że student umieści etykietę, na przykład papryki na cebuli i po prostu dostanie mniej punktów wtedy, o tyle w przypadku tego ćwiczenia, ćwiczenia uczącego, nie ma takiej możliwości. Czyli jeżeli student próbuje umieścić jakąś figurę w niewłaściwym miejscu, to ona tam nie zostanie. Jedynie umieszczając figurę we właściwym miejscu, będzie ona tam pozostawała. Więc dlatego jest to ćwiczenie uczące. Nie traci uczeń punktów, tylko próbuje umieścić figury we właściwych miejscach i tym samym dowiaduje się, w jaki sposób powinny one być ustawione na szachownicy. W jaki sposób tworzymy ten rodzaj ćwiczenia? Oczywiście tak samo jak w przypadku wszystkich aktywności na platformie, włączamy tryb edycji, dodaj aktywność lub zasób, wybieramy ćwiczenie typu H5P, nazywamy nasze ćwiczenie i jak już wiemy, w przypadku ćwiczeń H5P trzeba to ćwiczenie najpierw stworzyć w banku zawartości. Czyli otwieramy sobie bank zawartości w nowym oknie, klikamy dodaj i z listy, która nam się tutaj rozwija, wybieramy opcję przeciągnij i upuść, czyli w języku angielskim drag and drop. Na pierwszym ekranie oczywiście musimy wprowadzić tytuł naszego ćwiczenia i wstawić fotografię, która będzie tłem do tego ćwiczenia, przy czym tutaj w przypadku fotografii jedna rzecz jest istotna, mianowicie taka fotografia powinna od razu w sobie zawierać miejsce na umieszczenie etykiet, czyli zauważmy, że stworzyłem fotografię składającą się z 4 zdjęć. Jest to jeden plik graficzny, na którym są 4 zdjęcia, a pod spodem dodatkowo jest jeszcze szerszy biały pasek, na którym będę umieszczał etykiety. Czyli ten plik graficzny, który sobie przygotujemy, musi zawierać zarówno wszystkie elementy, które będziemy chcieli opisywać, jak i miejsca na umieszczenie tych etykiet, które będą następnie przeciągane na odpowiednie zdjęcia. Więc dodajemy zdjęcie w tle, wybieramy to zdjęcie i kolejna ważna rzecz, w przypadku fotografii warto również pisać od razu szerokość, jaka powinna być i uwaga, ta szerokość, najlepiej, żeby to była szerokość taka, jaką ma faktycznie ten plik graficzny, szerokość i wysokość. Czyli
Jeżeli wiemy, że moja fotografia ma wymiary 1280 na 820 pikseli, to takie właśnie wymiary wpisuję w tym miejscu. Oczywiście ta fotografia będzie reskalowana, jeżeli uczestnik naszego kursu, jeżeli student ma zbyt mały monitor, żeby ją wyświetlić w pełnym rozmiarze, ale najlepiej jest tutaj ten maksymalny rozmiar wpisać dokładnie taki, jaki jest rozmiar naszej fotografii, czy całego pliku graficznego, w tym przypadku zawierającego 4 fotografie. W następnym kroku tworzymy zadanie. I najpierw w zadaniu musimy umieścić obszary przeciągania, czy obszary upuszczania. Miejsca, gdzie student będzie miał upuszczać etykiety. Czyli wstawiamy pierwszy obszar upuszczania, opisujemy go sobie w jakiś sposób. On może być opisany dokładnie w taki sposób, jaka etykieta powinna być w tym miejscu umieszczona, tylko wtedy pamiętajmy, żeby nie włączać przypadkiem pokaż etykietę, ponieważ ten opis byłby widoczny dla studentów. Ale równie dobrze możemy po prostu opisać to jakąś literą dla siebie, po to tylko, żeby później rozpoznać, który obszar jest który. Za chwilkę się to wszystko wyjaśni. Tutaj możemy zdefiniować poziom przezroczystości, czy właściwie nieprzezroczystości tła, czyli jeżeli wpiszemy 100, to wtedy to tło tego obszaru będzie całkowicie nieprzezroczyste. I warto też w przypadku takiego pola, które powinno być jednoznacznie opisane etykietą, zaznaczyć, że ten obszar może zawierać tylko jeden element, że w tym polu upuszczania student nie może upuścić więcej niż jednej etykiety. Więc zmieniamy poziom przezroczystości na 0, żeby to nasze pole było całkowicie przezroczyste i wykonano. I ten obszar nam się pojawił tutaj mniej więcej w środku tego obrazu, więc przesuwamy go sobie na naszą pierwszą roślinę i rozciągamy w taki sposób, żeby obejmował całą tą roślinę. I tak samo robimy z kolejnymi obszarami, czyli dodajemy drugi obszar przeciągania, nazywamy go sobie na przykład B, wpisujemy przezroczystość, zaznaczamy, że tylko jedna etykieta powinna być w tym miejscu upuszczana i gotowe, i przeciągamy na drugie miejsce. To będzie nasze zdjęcie B. Zdjęcie C, czy obszar upuszczania C, przezroczystość. Ten obszar może zawierać tylko jeden element i umieszczamy go na trzeciej fotografii i tak samo z czwartym obszarem upuszczania D, przezroczystość. Obszar może zawierać tylko jeden element i umieszczamy go na czwartej fotografii. W tej chwili możemy zacząć tworzyć etykiety, które student będzie musiał przeciągnąć na te obszary upuszczania, czyli po prostu nazwy tych roślin. W naszym przypadku te etykiety będą nazwami, czyli będziemy używać etykiet tekstowych. Jednak można to ćwiczenie również stworzyć w taki sposób, żeby te etykiety przeciągane były obrazami. Widzieliśmy to na przykładzie tego ćwiczenia z układem figur na szachownicy. I teraz wprowadźmy sobie pierwszą etykietę. Pierwsza etykieta to będzie goryczka kropkowana i uwaga, w tej chwili tutaj powinniśmy zdecydować, w których miejscach student może upuścić tą etykietę goryczka kropkowana. Przy czym, uwaga, ważna rzecz, to nie wskazuje jeszcze poprawności. Czyli tutaj tak naprawdę możemy zaznaczyć wszystkie opcje, zarówno pole A, B, C, jak i D. Student może etykietę goryczka kropkowana umieścić w każdym z tych 4 pól, co nie znaczy, że będzie to poprawna odpowiedź. No i znowu możemy zdecydować, jaka będzie przezroczystość czy nieprzezroczystość tła tej etykiety. Powiedzmy, że zrobimy ją półprzezroczystą, czyli 50% i wykonano i nasza etykieta się tutaj pojawiła. Na razie zostawmy ją w takim rozmiarze, tylko umieśćmy na dole na tym miejscu białym, które sobie na naszym obrazku przygotowaliśmy i wprowadzamy drugą etykietę. Znowu tekst, drugi
tekst to jest szarotka alpejska. Również student potencjalnie może tę etykietę umieścić w każdym z tych 4 pól, co nie znaczy, że będą wszystkie 4 poprawne. Ustawiamy ją sobie na dole. Trzecia etykieta, Zarzyczka Górska, też wszystkie pola, 50% przezroczystości i umieszczamy na dole. I ostatnia etykieta, Modrzyk Górski, zaznaczamy, że może być upuszczony we wszystkich 4 polach i że ta etykieta ma mieć 50% przezroczystości. Tutaj widać tą przezroczystość, kiedy przesuwamy tą etykietę, więc można się ewentualnie jeszcze zastanowić, czy nie lepiej by było zrobić większą nieprzezroczystość, czyli mniejszą przezroczystość, na przykład na poziomie 80%, wtedy będzie ten tekst lepiej widoczny. Więc tak samo zróbmy z pozostałymi naszymi etykietami, też 80%, każda następna. I ostatnia prawie rzecz to jest ewentualnie jeszcze dopasowanie wielkości tych etykiet. No jak widać, są one w tej chwili dość niewielkie, więc możemy zmienić ich rozmiar. Najlepiej w taki sposób, żeby były takiego samego rozmiaru. I następnie będziemy mogli je umieścić w ładnym rzędzie na dole ekranu. Najlepiej jeszcze oczywiście mieszając trochę ich kolejność, tak żeby to zadanie dla studentów nie było zbyt łatwe. Dobrze, mamy już stworzone te nasze etykiety i w tej chwili każda z tych etykiet może być umieszczona w każdym z tych pól, ponieważ definiując te etykiety zaznaczyliśmy, że może być ta etykieta umieszczona we wszystkich 4 polach. A teraz powinniśmy wskazać, które te pola będą poprawnymi odpowiedziami dla której etykiety. Czyli wracamy teraz do edycji pól upuszczania. Klikamy, zaznaczamy pierwsze pole, klikamy edytuj i wskazujemy, że pierwsze pole, czyli etykieta A, ta po lewej stronie u góry, to jest goryczka kropkowana. Drugie pole edytujemy, to jest szarotka alpejska. Trzecie pole edytujemy, to jest Zarzyczka Górska. I czwarte pole edytujemy, to jest Modrzyk Górski. I w tej chwili zadanie mamy już gotowe. Czyli klikamy czy to na górze, czy na dole, zapisz i nasze ćwiczenie jest gotowe. Studenci mogą już umieszczać oczywiście te etykiety w dowolnych miejscach, co nie znaczy, że wszędzie będzie poprawnie. Klikamy sprawdź i się okazuje, że Zarzyczka i Modrzyk jest poprawnie, ale szarotka i goryczka są błędnie. Stworzyliśmy nasze ćwiczenie w banku, więc zamykamy w tej chwili to ćwiczenie. Możemy również całkowicie zamknąć już okno z bankiem i w tej chwili wracamy do edycji naszego ćwiczenia H5P na stronie kursu i w tym miejscu z banku zawartości wybieramy to ćwiczenie, które przed chwilą stworzyliśmy. Najlepiej oczywiście, tak jak już wiemy, tworząc link do pliku. I po zapisaniu zmian nasze ćwiczenie jest gotowe i znajdziemy je w naszym kursie.